Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś innego, mały gadżet od Creativa, a mianowicie kamera Livecam Sync 4K, którą właśnie, otóż to miałem okazję trochę potestować. Co potrafi ten mały gadżet, jak działa, moje wrażenie. No przychodzi wam zwykła kamera z kablem, z końcówką zwykłą USB, chwilowo wpięta do kompa, więc nie będę jej wyjmował. Urządzenie małe, poręczne, niezbyt drogie, o ciekawych parametrach i możliwościach. Za chwilę sobie o nim porozmawiamy. No cóż, na plus na pewno możliwości regulacyjne, tutaj praktycznie 360 stopni. Jest możliwość tutaj zapięcia jej właśnie w taki sposób na monitorze, tablecie, monitorze z laptopa, jakkolwiek to sobie chcecie. Ten zawias dosyć mocno trzyma. Z tej strony od dołu jest przygumowany, więc jak najbardziej na plus, ta dolna część również. Co bonusowo, też możecie zapiąć ją do statywu, więc jest możliwość wpięcia tutaj na gwint, to jak najbardziej na plus, bo jeżeli ktoś ma jakieś stopki gorące, gdzieś coś może sobie przykręcić w tego typu rzeczach, myślę, że rozwiązanie całkiem fajne. Co jeszcze odnośnie wyglądu samej kamery? No wiadomo, prywatność ważna sprawa. Macie fizyczne po prostu jej zablokowanie, macie też fizyczny przycisk do jej zmutowania, no bo oczywiście kamera, jak to kamera w większości przypadków ma też wiadomo, mikrofon, że można było przez nią rozmawiać, więc tutaj ręcznie wyłączanie tej funkcji nagrywania jest. Oczywiście, jeżeli się ta lampka nie świeci, to znaczy, że mikrofon nie jest włączony. Jeżeli ją odpalimy, się włącza. No i oczywiście ta zasłona. Jest też przycisk do kompensacji oświetlenia, ale o tym za chwilę. No i co ciekawe, mamy regulację ostrości w tej kamerze. Nie jest to może regulacja taką, jaką bym chciał, znaczy się jakiś by było w aplikacji, jak to w aparatach widzicie, jakiś focus picking, widzicie na jakim miejscu jest kierowana ostrość. Tu mamy po prostu pierścień, który się rusza i możecie sobie za jego pomocą dostosować ostrość do rzeczy, które chcecie za jej pomocą nagrać lub też właśnie otóż to rozmawiać, bo to do rozmów też może oczywiście służyć. Co ważne, mamy 4K, czyli jest możliwość nagrywania 2160p, czyli tak zwane 4K w 25 klatkach, 1440p, czyli 2K w 25 i tak dalej. Jest możliwość nagrywania Full HD nawet i w 40, z tego co ja tutaj widzę. No więc jest trochę tych opcji. Oczywiście odsyłam standardowo do strony producenta. Tam macie pełną specyfikację. Fajny też sensor, bo jest 8-megapikselowy, światło 2.8 od Sony, więc jak najbardziej tutaj rozwiązanie myślę, że spoczko, więc pod tym względem plus. Też dosyć duży kąt widzenia, jeżeli chodzi o ten otóż to aparat, czy też soczewkę, mamy 95 stopni, więc całkiem nieźle jak na tego typu tematy. No cóż, co jeszcze możemy sobie powiedzieć o niej? Tak naprawdę w pudełku nie dostajemy nic więcej. Jest możliwość właśnie tych rzeczy, które wam opowiedziałem, ale myślę, że po prostu włączę ją, nagranie, oczywiście zmontuję to wam tak fajnie, żebyście widzieli, co ona robi, jak nagrywa i przy okazji też jak ona otóż to zbiera dźwięk. No więc jak widać, mamy możliwość, weźmy sobie coś tutaj postawmy przed tą kamerą, ona trochę na razie się trzęsie, ale sprawdźmy tą funkcję, która jest najważniejsza, czyli zoom. Możecie ostrość sobie dostosować. Sorry, że widzicie też moje palce, ale przechodzę przez cały zakres otóż to ostrości. Przy okazji też dźwięk, mam nadzieję, że nie zakrywam palcami, może tak to złapię. Widzicie, że obraz jest całkowicie rozmazany, to co chcemy sobie nagrać, więc kręcimy w drugą stronę. Jeszcze tutaj nie mamy pełnej ostrości. No, myślę, że już tutaj jesteśmy blisko, a możemy sobie ją też bardziej jeszcze tutaj rozkręcić w drugą stronę. No, przydatna funkcja, gdyż w większości kamer takich laptopowych, czy też do takich zastosowań związanych właśnie z tego typu kwestiami, no nie jesteście w stanie tego typu rzeczy robić, więc to moim zdaniem jak najbardziej na plus. Weźmy ją sobie troszeczkę wyżej, zobaczmy kąt widzenia. No, powiem wam, że mimo bałaganu i postawienia jej na mojej kamerze, no to powiem, że jest tutaj dosyć szeroki ten kąt widzenia. Można naprawdę wiele rzeczy złapać siebie, chociaż ja siebie tu nie pokazuję, więc mnie tu nie zobaczycie, ale można ją użyć do tego typu rzeczy jak najbardziej. Nawet gdyby ktoś się uparł i chciał zacząć robić YouTube'y, to powiem wam, że tak wstępnie jak tutaj widzę, do jakichś tam nagrań czegoś, co potrzebujecie komuś pokazać,
Może nie w jakiś profesjonalny sposób, ale myślę, że ten obraz z niej w zupełności daje radę. Jestem ciekaw, jak zbierać dźwięk, bo ja jestem trochę jakby z tyłu niej teraz, no więc sobie tu usłyszycie pewnie to, co słychać. Przycisk kompensacji właśnie oświetlenia. Zacznijmy sobie nim przyciskać. Widzicie, że obraz robi się coraz jaśniejszy, więc możecie sobie dostosować go do waszych warunków oświetleniowych. O, i teraz mamy najciemniejszą opcję. No, rozwiązanie, powiem wam, że jak najbardziej ciekawe i pozytywne, że możecie sobie tak naprawdę ekspozycję tutaj dopasować tak, żeby to wszystko, co chcecie widzieć, było wyświetlane w rozsądny sposób. No, jak najbardziej też na plus. Przejdźmy teraz w ogóle do aplikacji, którą mamy do tej otóż to kamery. Oczywiście, jak to Creative, trzeba ściągnąć ich apkę, a tutaj sobie zrobimy po prostu przerzucenie tego, co widać właśnie otóż to na tej apce, co możecie sobie w niej poukładać, zobaczyć, więc może zrobimy tym razem też taką opcję, że po prostu zobaczycie to obraz z kamery, jak to wygląda, co tutaj jest możliwość ustawienia, jeżeli chodzi o tą kamerę w kwestii aplikacji. No może to trochę z ręki, trochę odbić światła, ale cóż, właśnie musimy przejść do kamery, bo tutaj otóż ją mamy. Możliwości tutaj, jeżeli chodzi o kwestię, spróbuję jakoś przyzoomować, oczywiście zoom, oddalając, przybliżając. Macie rozwiązania związane z rozmową, czyli opóźnienie wyciszenia mikrofonu, tematy związane z funkcjami właśnie komunikacji, czyli voice detect, automatyczna regulacja właśnie, że wycisza wam szumy, głośność z zewnątrz, no fajna sprawa. To aktualnie jest teraz włączone, może to na chwilę wyłączę i zobaczycie, jak tutaj dźwięk z tej kamery jest zbierany. Tu będę przełączał między moim standardowym mikrofonem, a właśnie kamerą, jak to ona sobie zbiera. No to jest pierwsza kwestia, którą mamy w temacie Softu Mixer, czyli tak naprawdę głośność tego mikrofonu też możemy sobie ustalić, ale co ważne, jest możliwość ustawienia rzeczy takich jak jasność tego nagrania. Widzicie, przesuwam, widzicie co się z tym nagraniem dzieje. Kontrast jak najbardziej też jest oczywiście możliwa tutaj ustawienie, zmiana jego parametrów. Powróćmy do tego, co było. Balans bieli, też świetna sprawa, z automatu jest dobierany, ale też możecie sobie go nim tutaj regulować, jak chcecie, jaki żeby był, jakie tam wartości dla was są odpowiednie. Tak samo z ekspozycją. Tutaj pomaga wam właśnie ten trochę przycisk, który macie u góry kamery, to można też zrobić bez jakby sięgania do oprogramowania. Kwestie odcienia, czyli czy też bardziej czerwień, czy bardziej w zieleń lecimy, jak to zwykle w tego typu ustawieniach kamer. Oczywiście kompensacja oświetlenia, to co wam już wcześniej pokazywałem. Też tutaj można sobie wartości podorabiać, poprzerabiać. No i kontrola migotania, wiadomo, w zależności od tego, jaka jest częstotliwość prądu, tam gdzie sobie mieszkacie, możecie między 60 Hz a 50 Hz to przestawić i wtedy wam lampki, które gdzieś tam zawsze jakoś się światło odbijają, po prostu jesteśmy w stanie wtedy w tym momencie się tego pozbyć. No i cóż, co wam mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o jakość tych nagrań, no widzicie jakość w 4K, bo tak to sobie ustawiłem, jeżeli chodzi o nagranie, czyli najwyższą. Powiem wam, że jeszcze zobaczę ją w obróbce, ale już używałem do rozmów tej kamery i normalnego użytkowania. Naprawdę to moim zdaniem daje radę, więc na spokojnie. No tak, tutaj musimy troszeczkę kompensacją podziałać, troszeczkę pozmieniać. Można dobrać taki obraz z tak dobrą ostrością, gdzie bez problemu to, co chcecie pokazać, może być pokazane w sposób, myślę, że sensowny, ładny i dobry, więc myślę, że rozwiązanie ciekawe. Na pewno 100 razy lepsza jest ta kamerka niż to, co w większości macie w aparatach, w laptopach, więc rozwiązanie dobre. Co jeszcze mam dla was? Jeżeli ktoś by się chciał skusić, to do końca czerwca macie 15% rabatu na stronie Creative'a na otóż tą kamerę, na kod LUCEK15, więc myślę, że warto skorzystać, jeżeli ktoś tylko ma takową ochotę. No i cóż, z wyglądu ładna. Oczywiście informacje o tym, że jest włączona i działa, są przez ten właśnie otóż to pasek pokazywane. To jak najbardziej na plus. To, że jest w 4K, to również fajnie. No i to myślę, że najfajniejsza rzecz
która w niej jest, to właśnie regulowana ostrość. Szkoda, że nie ma jakichś informacji, jak ją wyostrzyć, znaczy się musicie to sobie patrzeć samemu, nie ma jakby pomocy takiej, jak są w bardziej sensownych i profesjonalnych kamerach, ale to rozwiązanie myślę, że do rozmów, do jakiegoś takiego prostego nagrania, nawet gdzieś przypięcia czegoś, gdzie musicie sobie skorzystać z tej kamery, jak najbardziej na plus. Więc odnośnie tego Creativa Livecam 4K tyle. Fajny, ciekawy, myślę, że na pewno lepsze nagrania, jakość rozmów, jak i również wideo możecie uzyskać z niej niż z kamery w laptopie, a to czasami się przydaje. Tyle z mojej strony. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!